Our Kanga, beyond crypto. Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 17 września 2024 roku. Imieniny obchodzą Hildegarda, Ariadna, Dezyderiusz, Drogosław, Narcyz, Szczęsna, Szczęsny, Teodora, Zygmunt i Zygmunta. Dzisiaj mamy też Światowy Dzień Walki z Pustynieniem i Suszą, co w kontekście ostatnich wydarzeń jest trochę dziwne, ale jak najbardziej obchodzimy. Pogoda w naszym biurze w Gdańsku to 17 stopni i słonecznie, w naszym biurze w Londynie 13 stopni i lekkie zachmurzenie. Cena tokena KNG na dzisiaj to na teraz w sumie $2,18, cena bitcoina to $58 500, obecny numer bloku bitcoina to 861 660, do halvingu pozostało nam 188 340 bloków, czyli 1284 dni, 7 godzin i 20 minut. Ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną jest dziś Łukasz Żeligowski. Cześć. Cześć Łukasz, a to jest 219 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam znać, jak nas słychać. Jak nas widać, no żebyśmy tutaj mówili do was, a nie do siebie. No i teraz pytanie, jak zawsze do ciebie, Łukaszu. Przepraszam. Jak się nazywa bumerang, który nie wraca? Wiedziałem. O kurczę. No nie przypomnę sobie. Patyk. No, także nie było to takie trudne. No już jesteśmy po konwenansach, także Łukaszu, co się dzieje na rynku? Bo tutaj mamy jakieś informacje z Ameryki o zamachach, o innych rzeczach. Czy to się tutaj jakoś wiąże? Także co tam na rynku? To tak na szybko, krótka informacja o tym, co z Bitcoinem. No, Bitcoin wybił w ostatnich dniach taką wybił się ponad 50-dniową średnią kroczącą. To jest ta czerwona linia, którą tutaj widzicie, no ale niestety ponownie spadł. Nie? I podobna sytuacja miała miejsce już raz pod koniec sierpnia i skutkowała spadkami nawet do 53 000. No i uwaga, teraz czytam notatkę, tam znajduje się horyzontalne wsparcie, które w sytuacji silniejszych turbulencji cenowych znów powinno zareagować. Tymczasem uwaga, RSI pokonało poziom 50 punktów i ponownie Surem walczy o jego utrzymanie. Nie da się ukryć, że rynek wyczekuje decyzji w sprawie stóp procentowych. To jest jutro, w środę będą ogłoszone stopy procentowe, do tego myślę, że jeszcze wrócimy, ale też czekamy na konferencję FOMOC, która będzie tuż po Fedzie. No i wszystko to będzie się działo jutro, chyba około 20 polskiego czasu, więc siedzimy jak na szpilkach. No i możemy się spodziewać z tego powodu dużej zmienności i zarówno dzisiaj, jak i jutro. No i zobaczymy, jak to wybije. Dziękuję za analizę Łukaszowi. Oczywiście Łukasz prowadzi nasze Kanga Trends, a aktualizacja tego będzie jutro na kanale Kangi, także uwaga, warto zasubskrybować, warto dzwoneczek i jakieś jeszcze łapkę w górę pod tym filmem. Tak dalej. Będziecie wtedy na bieżąco i zachęcam jutro do obejrzenia materiału Łukasza. Tak, ale dobrze. Myślałem, że oglądasz te Kanga Trends i tak się nauczyłeś już tutaj wynajdywać różne linie trendu. Ja niestety nie jestem z tych, co w analizę techniczną potrafią. Zawsze widzę nie to, co potem następuje, także raczej opieram się na mądrzejszych od siebie i sprawniejszych, bo to nie jest takie proste, ale uwaga, dla tych, którzy po raz pierwszy, to dla
warto zostać do końca, bo będziemy mówili o bardzo ważnym konkursie właśnie dla tych, którzy potrafią w te wszystkie mazaki, kreski i fale Elliotta. Zachęcam, zostańcie z nami, będzie dla Was też zadanie i ciekawa rzecz. Tak, no i tutaj biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku, cena niby tutaj troszkę spadła, ale dalej się trzyma w tych pułapach $60,000. No mamy tutaj MicroStrategy, które znowu wjeżdża na białym cały czas dokupują. Sailor jest wariatem po prostu, takim pozytywnym wariatem, bo w ogóle nie patrzy na to, co się dzieje z ceną, tylko uśrednia. Jak jest w górę, to jest w górę, jak jest w dół, to jest w dół. Nie ma tutaj do niego różnicy. No, kupuję i to tak na potęgę, to prawda. No, kupił teraz praktycznie 1/10 tego, co mają. No może trochę mniej niż 1/10, bo kupił 18 300 bitcoinów. No za, właśnie. To... Uwaga, $1,110,000,000. Ja powiem tak, jestem bitcoinowym fanatykiem, więc nie zdziwię nikogo tym, że uważam, że dobrze robi, bo bitcoina warto mieć. Natomiast dokąd to będzie zmierzało, naprawdę ciężko powiedzieć. Ja tu mam przygotowanych kilka takich obrazków, które sobie pościągałem z Twittera, to co mi się tam pojawiało i naprawdę jak na nie patrzę, to aż no nie wiem co myśleć, zresztą sami popatrzcie, jakieś to optymistyczne rzeczy można wyczytać w internecie. Tutaj proszę bardzo, Bitcoin zdecydowanie poniżej wartości, jaką ma. Jesteśmy w tym dolnym, zupełnie w tym dolnym obszarze tego wykresu tęczowego. No tak jak to bywało we wcześniejszych halvingach, w końcu wybijamy ponad, no i czekamy teraz na te wzrosty, ale nie tylko to. No, kolejny wykres, porównanie jak to było z innymi hossami, które miały miejsce jakiś czas temu. Znowu wyraźnie widać, zbliżamy się do tego obszaru banana zone, jak to niektórzy mówią, czyli takiego wyskoku do góry. Kolejny wykres, proszę bardzo, bitcoinowe cykle, porównanie tego, co się działo kiedyś i gdzie jesteśmy teraz, no widać jakieś podobieństwa i faktycznie czekamy na tą strefę silnych wzrostów. To już niedługo, mówią niektórzy analitycy. Kolejny wykres pokazujący tutaj Ethereum, jak Ethereum zbliża się do tego momentu, w którym powinno wystrzelić. Chociaż niektórzy mówią, że z tym Ethereum to jest problem, bo odkąd Vitalik Buterin ogłosił, że ma dziewczynę, to Ethereum cały czas spada. No ale zostawmy następny wykres. Tutaj krzywe paraboliczne pokazują, że znowu zbliżamy się do masywnego wzrostu. Kolejny wykres porównujący globalną płynność i to, jak zachowywał się Bitcoin w przypadku zmiany tej płynności wyraźnie, tu również można zobaczyć jakąś korelację i zapowiedź wzrostów. I jeszcze jeden wykres, który mamy tutaj tak czytelniej pokazana, ta globalna czy płynność pieniądza M2, czyli tego takiego najbardziej płynnego, pokazana jak wyprzedza cenę Bitcoina. Wystarczy o 10 tygodni przesunąć, żeby taki wykres zobaczyć, ale i tak mnie najbardziej ubawił ten obrazek, który teraz zobaczysz. Dlaczego taki symbol Ethera? No właśnie, nie wiem, czy to jest jakieś skojarzenie, czy faktycznie komuś to przyświecało, no ale tak, jesteśmy w tej chwili w takich dziwnych nastrojach, nie? Bo wyczekujemy tego wzrostu. Ja już muszę powiedzieć, że jak zobaczyłem te spadki, potem te wzrosty, mówię, będzie, to już jest chyba ten moment, to będą te wzrosty, ale nie, znowu chwilowe załamanie, no i nie wiem kiedy, Kamil, kiedy będą te wzrosty? Ja nie wiem, ale też czytałem ostatnio, no, że formuje się tutaj jakaś formacja od jakiegoś czasu filiżanki z uchwytem, która wskazuje, że powinny być wzrosty i to było ostatnio na końcu 2021 roku, kiedy Bitcoin tam wyskoczył do 65-69 tysięcy, to wtedy też ta formacja się pojawiła. Nie wiem jaka to formacja,
Tak przeczytałem. Okay. Powielam informację. Słuchajcie, jeżeli wiecie jaka to formacja, napiszcie nam w komentarzach. Najlepiej jeszcze podajcie jakiś link do Wikipedii, czy gdzieś, gdzie możemy o tym przeczytać, bo faktycznie nastroje są bardzo nerwowe na rynku. Ja bym powiedział, że wszyscy wyczekują tego momentu, kiedy to ruszy. Cały czas nie mamy tej ulicy, nie? Cały czas ona nie weszła. Również ludzie mówią, że instytucje weszły. Ja uważam, że nie, że te prawdziwe instytucje jeszcze nie weszły. Mamy cały czas te firmy, które już były w krypto albo pomału zaczynają wchodzić, ale to jeszcze nie jest ta siła. Jedni mówią, będzie ogłoszone to zejście tych stóp procentowych. Ja tu może pokażę, jakie są predykcje, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Na jednej ze stron możemy sobie obserwować, jak obstawiane są najbliższe decyzje Fedu. Wyjaśniam, o co chodzi. Otóż to jest szalenie istotne, że gospodarka amerykańska jest jednak największa, ona ma największy wpływ, a już w szczególności dolar, bo dolar jest pieniądzem globalnym. Tu już nie chodzi tylko o ekonomię Stanów Zjednoczonych i o ten kraj, ale o ekonomię taką globalną. No i też wymiana do USDT jest główną wymianą na świecie. Tak, to też prawda. 2/3 USDT ma rynku. To jest w ogóle osobna historia. Ale wiesz, ile zarobili w ostatnim miesiącu? Tether? No. Podejrzewam, że to jakieś miliardy. No miliardy nie, 400 milionów. No to tak, takim wyszło, ale faktycznie Tether bardzo, bardzo dobrze sobie radzi. No i teraz wracam do tego Fedu. Te stopy procentowe są szalenie istotne. Można doszukiwać się wręcz takiego naprawdę kluczowego znacznika, że to jest ważne, żeby te stopy były obniżone. Podnoszono stopy o 0,5 punkta procentowego, o 0,25, podnoszono dosyć długo i teraz wszyscy już wyczekują, żeby były obniżone te stopy procentowe, bo są naprawdę na rekordowo wysokim poziomie. I teraz pojawiają się dwie opinie. Jedna opinia mówi, ok, Fed musi obniżyć o 0,25 punktu procentowego te stopy procentowe, bo jeżeli obniży o 0,5, to będzie bardzo gwałtowna zmiana i rynek odczyta to jako przyznanie się do błędu. Przyznanie się do tego, że nie nadążyli z rynkiem, powinni to zrobić wcześniej i wtedy mieliby czas, a teraz muszą nadrabiać zaległości. No i zobaczmy, jak głosują, czy jakie są oczekiwania na rynku. 67% osób twierdzi, że będzie obniżone o 0,5 punktu procentowego, czyli rynek jednak spodziewa się zdecydowanie, że będzie to ta gwałtowna zmiana. 1/3 mówi o tym, że będzie tylko o 0,25 punktu procentowego, także to nie jest tak, że nikt w to nie wierzy, ale uwaga, nikt nie mówi, że pozostaną bez zmian, czyli na pewno będą obniżone, tutaj już chyba w to nikt nie wątpi, zresztą sam Fed zapowiedział, że Jerome Powell na wystąpieniu powiedział, że stopy, no tak należy to odczytywać, będą obniżone, wszyscy zastanawiają się teraz o ile, ale ja oglądałem jednego profesora ze znanej amerykańskiej uczelni, nie pamiętam teraz, która to była, czy to był Stanford, czy jakaś inna, ale taka z tych topowych, znanych powszechnie i on mówił, Fed powinien obniżyć stopy procentowe nawet o 1 punkt procentowy, że ma taką możliwość, mówi, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna i on był bardzo pesymistycznie nastawiony do gospodarki, że jednak recesja idzie. No zobaczymy, co Fed zrobi. Ja osobiście uważam, że jednak te 0,5 punktu procentowego to będzie to, co usłyszymy jutro. No i to będzie na pewno dobry sygnał dla tych wszystkich asetów, czyli tych wszystkich papierów wartościowych czy aktywów, które są bardziej ryzykowne, no bo skoro już się nie opłaca pożyczać pieniędzy państwu, to warto w coś zainwestować, to znaczy, że to jest bardziej opłacalne, ale z drugiej strony kredyty będą tańsze i duże pieniądze na rynku. Więcej pieniędzy na rynku powinno się pojawić, czyli ta płynność pieniądza powinna wzrosnąć, a to, jak pokazywałem na wykresach, bardzo często oznacza silne wzrosty również na Bitcoinie.
zobaczymy jak będzie. Żyjemy w ciekawych czasach, ciekawy moment, Tak. naprawdę warto to śledzić, no bo dużo może się zmienić. A jeżeli wy nie macie Bitcoina, to Kamil, ja zachęcam was wszystkich do tego, żeby przemyśleć to, czy jego nie kupić. Ktoś mi mówił, że warto mieć 1/100 Bitcoina. 1/100 Bitcoina, bo to jest coś, co nie jest tak strasznie drogie w tej chwili, no to jest 2500 złotych. Tak. To było, nie było. Milion satoshi. Tak, ale milion satoshi, Tak. nie? Ale warto kupić, ponieważ to może trochę zmienić to, co zmienić naszą majętność, bo jeżeli prognozy te długoterminowe się sprawdzą, no to ta 1/100 Bitcoina będzie warta naprawdę dużo pieniędzy. A jeżeli nie wiesz jeszcze, co to jest Bitcoin i nie wiesz, o co w tym wszystkim chodzi, to zachęcam cię do tego, żebyś wszedł teraz na Kanga University, albo zaraz po tym programie Kanga University i tam popatrzył sobie w te materiały szkoleniowe, które mamy. One są zupełnie bezpłatne, my tam nie zachęcamy do żadnych płatnych kursów, nie ma nawet takich płatnych kursów, więc po prostu cała wiedza na tacy dana za darmo, myślę w przystępny sposób. Warto poświęcić trochę swojego czasu na to, żeby dowiedzieć się, czym są krypto. Jeszcze jedno miałem powiedzieć, bo takie mi słowotok teraz wszedł. Tak, bo mamy zaprosić Monikę. Tak. I Monika, która prowadzi Kanga, naszą fundację. Tak jest. Fundację Kangi. Szefowa fundacji. Szefowa fundacji. Moniko, podziel się, bo tam się coś ciekawego teraz dzieje u was. Tak, no dzieją się rzeczy ciekawe cały czas. Mieliśmy intensywny czas wyjazdów, tak naprawdę od sierpnia. Spróbuję wam nawet to pokazać, ponieważ dość już wierzenia mi na słowo. Gdzie jest to okno? Okno. Jest. I zaraz będzie widać. Jest. O, i jest. Słuchajcie, byliśmy u Radka w miniony piątek 13. Radek dostał rower treningowy. Takiego ogromu wdzięczności po prostu jeszcze nie dostaliśmy, nie przyjęliśmy jak tego dnia. Bardzo fajne spotkanie. W sierpniu byliśmy też u Livi, mega radosnej dziewczynki, zresztą cała rodzina mega pozytywnie podchodzi do wyzwań i w ogóle do życia. Też film jest w toku. No i byliśmy na początku sierpnia też u Alexa. Także pokazuję wam zdjęcia, bo filmów jeszcze nie mam. I tu serdeczne pozdrowienia dla naszych montażystów. Nie czujcie presji, natomiast już niebawem mam nadzieję, że filmy zobaczycie. Dobra, teraz spróbuję to spauzować, albo nie. Wiecie co? Pokażę po prostu. Zrobię tak. I pokażę aktualną zbiórkę. No już jestem nudna, jak widać, bo ja znowu o tym patrzę, tylko podglądam, czy się dobrze to wyświetla. Tak. Jest. Jest, widać. No więc słuchajcie, kochani, chciałabym, aby fundacja pomagała jednemu dziecku miesięcznie, czyli 12 sprzętów niech powędruje do 12 dzieci rocznie i wszyscy będziemy zadowoleni. I teraz zobaczcie, zbieramy aktualnie na bieżnię dla Nikoli, jak już zapewne wiecie, bo wiele razy o tym mówiliśmy, zbieramy na tę bieżnię od 22 sierpnia, czyli już 27 dni. Nikola ma porażenie mózgowe, fizjoterapeuta zalecił jej codzienną rehabilitację na bieżni, a że codzienne wyjazdy po prostu do ośrodka rehabilitacyjnego to jest dużo wysiłku, czasu i pieniędzy, no to ta bieżnia mega by im ułatwiła życie. Zbiórka trwa już 27 dni, czyli zostało nam niewiele czasu, ale też nieduża kwota, bo 3266 zł zostało do uzbierania, aby mogła jej tę bieżnię zamówić. Tak? Bieżnię? Czekajcie, ja muszę się upewnić.
Bieżnia, tak, zgadza się, abyśmy mogli tę bieżnię zamówić. No i zobaczcie, jeśli by teraz 50 osób z nas wpłaciło po niecałe 70 zł, no to zamkniemy tę zbiórkę i będziemy mogli kolejny uśmiech na kolejnej twarzy zagwarantować, bo naprawdę jest dużo radości na tych spotkaniach. Zobaczcie na starych filmach, a nowe już niedługo się pojawią. No i co? Łukasz, Kamil, kto tam? Andrzej, Krzysztof, Przemek, Rafał, Piotr i wszyscy nasi słuchacze. Pomożecie? Pomożemy. Oczywiście, no tak. Tak. Jak chcecie, to słuchajcie, bierzemy telefony, najłatwiej jest to zrobić przez Kanga Pay, po prostu klikamy przycisk wesprzyj, wybieramy wartość, tutaj mówiłam inna kwota, wybieramy te 70 zł, podajemy kod Kanga Pay z Kanga Wallet albo na telefonie, albo na desktopie i co? I działamy. Można też to zrobić przelewem zwykłym, jak ktoś woli w złotówkach, albo blikiem na numer telefonu fundacji też można zrobić wpłatę, natomiast najszybciej jest podzielić się po prostu kryptowalutami przez Kanga Pay. Także pomóżmy teraz Nikoli, naprawdę dziękuję za dotychczasowe wpłaty, super, że pomagacie nam pomagać i trzymam kciuki, liczę na to, że damy radę jeszcze we wrześniu właśnie tę zbiórkę zakończyć. Myślę, że na pewno damy radę. Tak. Ja przypomnę, Dzięki. że dziękujemy Moniko bardzo. Pozdrawiam. Pozdrowienia dla pozdrawiamy. Ciebie. Ja przypomnę tylko, że nasza fundacja działa w troszeczkę innej takiej formule. My nie szukamy tych najbardziej medialnych, tych najbardziej takich wspaniałych sytuacji, tylko szukamy tych ludzi, którzy naprawdę sobie nie mogą poradzić, bo takich jest więcej. Nie każdy potrafi sprzedać się, nie każdy potrafi zrobić szum wokół swojej osoby i takich ludzi jest naprawdę dużo i właśnie takim ludziom też chcemy pomóc i nie szukamy tych zbiórek na 100 000, nie szukamy zbiórek na olbrzymie kwoty, tylko celowo robimy te małe, ponieważ uważamy, że tym ludziom też trzeba pomóc, a mało kto takimi przypadkami się zajmuje, no bo właśnie, bo nie są takie medialne, bo nie są takie wielkie i nie można się tym tak łatwo pochwalić. Tak, a myślę, że społeczność kryptowalutowa jest szczodra, to są pieniądze zarobione na rynku, no, zazwyczaj to są łatwe pieniądze, no bo to nie jest praca w kopalni, że tak powiem, tylko to jest po prostu spekulacja delikatna, tak? I jak komuś padnie parę złotych, to myślę, że się bardzo chętnie z tym podzieli. No tutaj widzę, że Marcin fajną rzecz zasugerował też. Tutaj do Ciebie, Łukasz, pytanie. Może warto wprowadzić w ramach nas wpłaty na Kangową fundację? Taki Okej, dobry pomysł, no bo to właśnie taki dust, te resztki, drobiazgi, których nie odczujemy, a dla fundacji mogą być bardzo, bardzo istotne. A wiadomo, że grosz do grosza. Tak, i będzie kokosza. Kokosza, tak. No i tutaj I don't think so, dzięki Kanga za to, co robicie dla dzieci. No cała przyjemność po naszej stronie, no to... To nie my robimy, to wy. Tak, to wy dorzucacie cegiełkę, a uśmiech dzieci jest dla nas chyba największym podziękowaniem za to, że mam możliwość pomóc w ogóle. Tak? Tutaj Sonik, jeszcze wracając do tego, ile warto mieć bitcoina, Sonik powiedział, warto mieć 0,21 bitcoina. Tak, to prawda, ja powiem nawet bardziej, warto mieć pół bitcoina. Ja powiem więcej, warto mieć 2,1 bitcoina. Tak, no więc oczywiście im więcej, tym lepiej, ponieważ to naprawdę może w istotny sposób zmienić nasze życie. To nie jest porada inwestycyjna, podkreślam, to jest moja prywatna opinia. Jeszcze raz, jeżeli ktoś ma wątpliwości, nie wie o co chodzi, zachęcam do Kanga University. Tam znajdziecie informacje czyste, takie pozbawione zabarwienia emocjonalnego i sami będziecie mogli wyrobić sobie zdanie. Sonik napisał, jest opcja wprowadzenia DCA na Kandze na przykład 4 dni, 2 dni, 3 dni. Czy mamy taki podział? Tak, oczywiście. Można włączyć sobie zlecenie cykliczne, które może być uruchamiane z ustaloną przez nas częstotliwością. Jeżeli używacie tego albo podoba Wam się to narzędzie, to super, ale od razu informuję, szykują się zmiany, będzie jeszcze lepiej, wygodniej i bardziej przejrzyście, także ci, którym może coś tam nie pasowało, to zachęcam,
dzwoneczek, łapka, subskrybuj, dzwoneczek, bo będziemy na pewno o tym mówili w kolejnych materiałach wideo. Nie przegapcie, a nie przegapicie tylko wtedy, gdy będziecie zasubskrybowani. Tak, no a propos jeszcze tych subskrypcji, bo tak właśnie o tym mówisz, no tutaj za tobą widać nasz licznik, który jest już bardzo, bardzo blisko 13 200. Okay. Ja nawet widzę, ile tutaj jest, także myślę, że jak te osoby, które nas oglądają, a co ciekawe, większość osób, które nas ogląda, nas nie subskrybuje. Co jest ciekawe. Także liczę na to, że może ktoś z was w tym momencie kliknie ten przycisk subskrybuj, doda dzwoneczek i ogólnie zwiększy się nam zaraz ta liczba na tym liczniku naszym kochanym, który obserwujemy codziennie. Tak. Ja tylko, tak powiem, dzisiaj z Kamilem rozmawiałem o tym, że jest jedna opcja, żeby zwiększyć zasięgi filmu. Oczywiście komentarze pod filmem, łapki w górę, wasze reakcje, również, a może nawet bardziej te, które są po zakończeniu live'a, czyli pod właściwym filmem. Tam, jeżeli teraz dajecie komentarz, to super, ale jeżeli będziecie mogli jutro na przykład wejść i dodać kolejny komentarz, nawet to samo, co napisaliście, ale w trybie już tym poza na żywo, to byłoby bardzo dobrze, bo to wpływa na zasięgi, ale jest jedna metoda, której strasznie nie chcemy robić i zależy nam na tym, żeby tego uniknąć. To jest po prostu włączenie reklam, bo okazuje się, że algorytmy YouTube'a podnoszą zasięgi filmom, które mają włączone reklamy, a my tutaj celowo i świadomie nie mamy reklam, no bo nie chcemy, żebyście je tutaj oglądali, żeby wam przeszkadzały, więc docencie nasz wysiłek właśnie w ten sposób, że zasubskrybujecie i dacie łapkę w górę. Nie chcemy, żebyście oglądali reklamy przede wszystkim. Tak. Myślę, że w Polsacie ich jest wystarczająco dużo. Zresztą, dobra, tutaj jak ktoś jeszcze ogląda. Dobry komentarz, ja takie komentarze, przepraszam, ten też, fajnie, przypominamy o fundacji, ale to nie to, co chciałem pokazać, bo chciałem pokazać Marka. Tak. Bitcoin ciągle królem, Kanga na fali, to prawda, dziękujemy za pozdrowienia. Marku, pozdrawiamy Ciebie, tak, Bitcoin ciągle królem. Tak, no i tutaj jeszcze a propos tego, co powiedziałem tam na początku, jak rozmawialiśmy o wpłatach, że ludzie w krypto są szczodrzy i że tutaj mają duże wzrosty, mogą zarobić, jak będą trochę chociaż cierpliwi, to nie wiem, czy wiesz, ale tutaj jest taki wieloryb, który 8,5 roku temu kupił Ethereum. Nie ruszał tego Ethereum. 8,5 roku temu, no to on zarobił dużo. No to tak strzeli, ile kosztowało Ethereum 8,5 roku temu. Czekaj, to był 16, nie, no to było kilka dolarów. $5.23. No i wypłacił z tego w tym momencie 350 ETH o wartości $2340 za sztukę. Czyli miał wzrost na tej sprzedaży przez ten okres oczekiwania 8,5 roku, jak to leżało, 446 razy. No fajnie. To wracam jeszcze raz. Pomyślcie o tym, żeby mieć 0,21 bitcoina, bo to może się okazać, że zmieni życie. Tak, ja mam takie górnolotne marzenie, żeby jeden satoshi kosztował $1. I później będziemy jeszcze dzielić. To musi 100 milionów kosztować. 100 milionów. Jeden bitcoin to 100 takie milionów. ciche marzenie, wiesz, no trzeba żyć jakieś to marzenie, mieć dalekie. No już nie milion? No nie, trzeba mierzyć, wysoko. No jak 100 milionów i później podzielimy to jeszcze na mikrosatoshi i w ogóle wszyscy będą kumbaya. No myślę, że w tempie takim jak wzrasta ilość pieniądza na rynku, to myślę, że za 10-15 lat to naprawdę nie będą jakieś mrzonki, bo wtedy myślę, że milionerem będzie każdy, kto będzie miał nawet jakiś samochód za 15 lat. Tak, ja tutaj wrócę do tych zleceń cyklicznych. To jest temat, który ja bardzo lubię. No jest taka koncepcja, mam dużo pieniędzy, kupuję bitcoina, inwestuję i mam, nie? Ale po pierwsze nie wszyscy mają w tej chwili większą kwotę do wydania, a po drugie trafienie w dobrym momencie na kupno za większą kwotę jest zawsze ryzykowne. Może nam się uda, ale może nie. Istnieje takie rozwiązanie, które się właśnie nazywa DCA, czyli zlecenia cykliczne, które pozwala nam pozbyć się tego bagażu emocjonalnego. Po prostu włączamy zlecenie, żeby codziennie, co tydzień, co miesiąc, żeby było żeby automatycznie był kupowany dla nas bitcoin. Nieważne jaka cena, ale na przykład za 200 zł. Za 200 zł raz w miesiącu kupujemy i dzięki temu po 2, 3, 4 latach zbierze nam się całkiem spora ilość bitcoina, a jego wartość naprawdę będzie znacznie większa. Ja tu szybkie spojrzenie na ten eksperyment, który jest przeprowadzany na żywym organizmie, to znaczy to nie jest
teoretyczne, ale jeden z ludzi postanowił coś takiego robić i raz w miesiącu za 10% pensji minimalnej kupuje kryptowaluty automatycznie. Trwa to już 111 miesięcy, wydał 28 830 zł, a aktualna wartość jego portfolio to 1 236 000. No i teraz pytanie, który ZUS, który fundusz emerytalny pomoże, czy osiągnie zbliżone wyniki, roczna stopa zwrotu prawie 500%, 450% średnioroczna stopa zwrotu. No myślę, że żaden... Nie, no w ogóle nie ma takiej opcji. No, nie, proszę się, nie ma. W ogóle, wiesz, nie masz czym nawet tego porównać. No myślę, że no jedyne, co można było porównać, to chyba akcja MicroStrategy, o czym rozmawialiśmy. No nawet lepiej trochę. Tak. No ale to trzeba trafić i trzeba było kupić. Zaufać Michaelowi Saylorowi, który ostatnio znowu miał bardzo ciekawe wystąpienie i mówi, no jeżeli rynek tam aktywów jest warty 400 bilionów, a Bitcoina jest warty 1, no to Bitcoin może wzrosnąć jeszcze 400 razy bez żadnego problemu, bo on uważa, że ten rynek przesunie wartość na Bitcoina 400 razy, no to jest tam 2,5 miliona dolarów. 25 milionów. 25 milionów To już dolarów. prawie przy 100 jesteśmy, słuchaj. No. Moment i jesteśmy. Tak. No tutaj jeszcze jak rozmawiamy o tym, no to żeby nie było tak kolorowo o Bitcoinie samym, no to tutaj mamy sytuację taką, że dwie największe kopalnie krypto w Stanach Zjednoczonych, czyli to jest Foundry USA i Antpool, wykupują ponad 50% bloków. No i tutaj mamy małe zagrożenie, że może coś być, no zagrożenie, to można tak powiedzieć, to jest zagrożenie bardzo czysto teoretyczne, no bo gdyby jakiś atak na sieć Bitcoina nastąpił i jakby złamałby się ten protokół, no to wtedy cała wiarygodność Bitcoina leży i wszyscy, co zainwestowali w te kopalnie, no po prostu straciliby wszystko. Tak, no tam jest olbrzymi majątek. Ja jeszcze tylko podkreślę, że w momencie, gdyby doszło do jakiejś próby ataku 51%, no to po pierwsze ten atak 51% ma za zadanie wywołać podwójne wydanie bitcoinów. To jest bardzo skomplikowana operacja, no i trzeba byłoby jakąś wielką transakcję przeprowadzić, żeby to się zwróciło. Można też powiedzieć, że może nastąpić przejęcie protokołu Bitcoin, no bo będą wykopywali bloki według swojego jakiegoś pomysłu, no ale to nie oznacza, że inni uznają akurat tą sieć, bo ta stara sieć będzie dalej działała, więc to nie jest takie proste, ale a propos kopalni, nie wiem, czy słyszałeś o tym, co w jednym z miasteczek w Norwegii się stało. Ja nie przeczytam nazwy tej miejscowości. Spróbuję. Hadsel. Tak, Hadsel, czyli tak nie jest strasznie trudno. Hadsel, słuchaj, oni mają tam kopalnię. To jest małe miasteczko, niecałe 10 000 mieszkańców i mają tam kopalnię kryptowalut. No i tam ktoś zaczął mówić właśnie o zielonej planecie, o dobru, ktoś inny powiedział, oni są głośni. Nie wiem, jak bardzo musiałaby być głośna ta kopalnia, żeby zagłuszała, była słyszalna w miasteczku. Myślę, że tutaj to raczej jest jakiś pretekst. Głównie były te tematy, podejrzewam, że z marnotrawstwem energii i tak dalej. No i chcą zamknąć tą kopalnię. No i okazało się, że jeżeli zamkną to rachunki, to prąd, który jest dostarczany do tego miasteczka, cena prądu podskoczy. O $280 miesięcznie średnio każde gospodarstwo będzie musiało zapłacić więcej. Bo firma energetyczna mówi, my mamy tyle prądu, ile mamy, dajemy i musimy dostawać ileś pieniędzy z powrotem, żeby nam się to kalkulowało. My nie są w stanie zmniejszyć, nie mogą tego prądu produkować mniej i przez to mniej wydawać pieniędzy, mieć mniej kosztów. Nie? Może jakieś koszty mogą obniżyć, ale nie wszystkie. Natomiast muszą mieć stały przychód. No i jeżeli muszą mieć taki przychód, to muszą podnieść ceny prądu. To jest w ogóle taki ciekawy trend. Nawet nie wiem od czego, jak ten temat zacząć. Bardzo bawią mnie reklamy robione przez firmy wodociągowe, mówiące o tym, żeby zużywać mniej wody.
Ja widzę w tym niestety podwójne dno, bo firma wodociągowa, ona chce swoje zarabiać. Jeżeli my zaczniemy zużywać mniej wody, to efekt będzie taki, że oni podniosą ceny tej wody i zresztą dokładnie to się dzieje. Mniejsze zużycie wody, cena wody idzie do góry. No, nie spina mi się to. Nie? To uważam, że to jest po prostu nieuczciwe, a może nie nieuczciwe, ale po prostu te firmy tak naprawdę chcą, żebyśmy zużywali mniej wody, bo wtedy oni mogą sprzedać tej wody większej ilości osób i mają też uzasadnienie do podniesienia ceny. Nie muszą inwestować w lepsze filtry, żeby zwiększyć wydajność, tylko mogą po prostu podnosić sobie ceny. Nikt na to nie będzie krzywo patrzył. No, taka logika. No Norwegia to w ogóle swoim życiem żyje, bo ostatnio byłem. Tak. 2 tygodnie temu. Nie wiem, w ogóle królestwo Tesli. Wszędzie są Tesla. Co drugi samochód na ulicy to Tesla. I co ciekawe, w zeszłym roku, czy w pierwszej połowie tego roku 94% samochodów sprzedanych w Norwegii to elektryczne samochody. No widzisz, a Volkswagen się wycofuje z elektryków. I Volvo też. Wszyscy się tutaj... No właśnie, niedawno rozmawialiśmy o samochodach. Ja kupowałem nowy samochód. Okazało się, że jest ciężko kupić samochód spalinowy. Tak. Albo tak zwaną, przynajmniej tak usłyszałem, bo ja na tym się nie znam, miękką hybrydę, to już trzeba, czyli ten taki system, że tam jest jakieś odzyskiwanie energii i przy ruszaniu coś pomaga, ale chodzi o to, żeby nie biegać z przedłużaczem, nie? Żeby nie trzeba było podłączać samochodu do gniazdka. Samochód, którym do tej pory jeździłem, chciałem kupić nowy model, bo mi bardzo pasował. Niestety okazało się, że są tylko plug-in hybrydy, co mi bardzo nie pasowało. W końcu kupiłem, ale rozmawialiśmy o Volvo, bo Volvo po prostu nie było możliwości kupienia samochodu spalinowego. Ale na szczęście wycofują się. No, zobaczyli chyba, co się dzieje, jaki jest trend na rynku, że jednak ludzie nie tak chętnie kupują te samochody. W ogóle spadek wartości tych samochodów elektrycznych jest astronomiczny. Tam widziałem jest taki model Mercedesa EQS, jest najwyższy model, klasa S Mercedesa, tylko elektryczna, to on potrafi spać w ciągu roku o 60%. Te baterie, tak? Nie, wartość samochodu. Ja nie mogę. No to jest dużo. Ja czasami na YouTubie dostaję takie propozycje o samochodach, no bo przed kupnem to oglądałem tych filmów o samochodach i wtedy już tylko samochody miałem. I parę dni temu oglądałem, jak z warsztatu jeden pan pokazywał Skoda elektryczna, po prostu uderzyło coś od dołu. Ktoś jechał, uderzył kamień od dołu. Mówi, nic niezwykłego, normalne, ale uszkodzenie baterii takie, że strukturalne. Coś tam się popsuło, no i efekt jest taki, że chyba 50 czy 60 tysięcy złotych koszt naprawy, makabrycznie wysoki koszt. Nie sądzę, żeby to służyło środowisku. To chyba nie to w ogóle w przypadku większości w przypadku takich samochodów, nawet po jakichś takich, no może nie mocnych, ale takich średnich stłuczkach się już nie naprawia. One idą do kasacji, nie? A tutaj Borys nam napisał, panowie, co wybierzecie? $100 milionów za BTC grubo. Nic nie bierzemy, jesteśmy na trzeźwo, tak? Tutaj ja mam Sławka, tutaj proszę. Każdy dzień jest dobry, żeby się poddać. Sławek życzy. Także nie bierzemy nic i to, że my sobie rozmawiamy, tutaj dywagujemy o historiach takich jak Bitcoin za $100 milionów, no ja bym sobie życzył, ale wiele rzeczy bym sobie życzył. Tak samo chciałbym mieć 100 bitcoinów na koncie. Myślę, że to podobnie realne jest. Tak, generalnie ja uważam, że ponieważ Bitcoin jest ograniczony, mamy 21 milionów bitcoinów, już nie mówmy ile będzie jeszcze wykopane, ale będzie maksymalnie 21 milionów bitcoina, no to biorąc pod uwagę, że ludzie chcą go posiadać, no to właśnie jeżeli kupimy, bo skąd ta wartość 21 bitcoina? No bo jeżeli będziemy mieli 21 bitcoina, to będziemy 100 milionów, a 21 milionów dzielimy na milion. Szybko podpowiedzcie mi, ile osób może posiadać jeżeli wszyscy będą mieli 21 bitcoina tylko, to ile osób może być takich? Miliard, prawda? Czy dobrze myślę, czy coś 100 i potem jeszcze razy milion? Nie, 100 milionów. 100 milionów, tak, 100 milionów, kurczę, tych czyli jeżeli mamy 21 bitcoina, to jesteśmy w grupie
nie większej niż 100 milionów osób, która posiada tyle bitcoinów. Tak. A przecież wiadomo, że są ludzie, którzy posiadają znacznie więcej, więc Taki Saylor. Taki Saylor. No, A MicroStrategy. ile nie ma w ogóle jeszcze bitcoinów na rynku. Dokładnie. Zostało stracone, także też trzeba wziąć pod uwagę. A jeszcze tak przypomniało mi się, bo wspomniałeś o tym, że instytucje nie wchodzą w bitcoina, to kilka dni temu rozmawialiśmy z osobą, która bardzo mocno siedzi w rynku i śledzi te wszystkie dane, statystyki, wpływy instytucjonalne, zakupy. 3% tylko jest w instytucjach w tym momencie bitcoina. No. W instytucjach i dużych firmach, tak? A to są duży tak, gracze, nie? tak. Oni powinni posiadać znacznie większe ilości. Także myślę, że wszystko przed nami jeszcze. Jeżeli naprawdę to załapie, no tak jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, jakieś hrabstwa w Stanach Zjednoczonych, już wchodzą fundusze emerytalne, już inwestują w to, będą więcej możliwości, gdzie płacić w administracji w ogóle bitcoinami czy kryptowalutami. Także myślę, że to bardzo powoli. Ja się spodziewałem kiedyś, wiesz, jak chodziłem na rynek, myślałem, że tutaj zaraz boom i będziemy $1 milion. 3 miesiące. 3 miesiące $1 milion, nie? Już tam Lambo w garażu stoi, nie? Ale to trochę powoli, trzeba tej cierpliwości trochę, tak jak tutaj ten kolega od 8,5 Ethereum. 8 lat czekał. 8,5 roku czekał na to, żeby mieć taki, a nie inny wynik. No, jeszcze trochę musimy poczekać, ale myślę, że poczekajmy, spokojnie, tak? Banana zone niedługo pewnie. No. Ja tak obstawiam, no to nie bierzcie tego w ogóle, to nie jest porada inwestycyjna w żadnym wypadku, mamy swoje przemyślenia. Ja naprawdę dużo pieniędzy na rynku straciłem, jak myślałem, że już wiem wszystko i formacje mi się wszystkie trendy układały. No, to lepiej cierpliwie, kupować pomału, spokojnie, bez żadnych zachwytów nad sobą, jak się jakiś trade uda, bo to najgorsze, co może być. Tak. No a chwilkę teraz mamy taki moment, w którym możemy opowiedzieć trochę o tym, co będzie na Kandze, Tak bo o to zawsze pytacie, mówicie, że za mało mówimy o tym, co na Kandze. Otóż uwaga, dzisiaj startuje listing Chain GPT. To jest taki projekt związany z infrastrukturą na potrzeby sztucznej inteligencji i również działający w ramach Web3 i no oczywiście blockchain, więc zachęcam do zapoznania się z tym projektem i ewentualnie spojrzenia na wykres, na notowania, które się u nas pojawią. Jutro mamy kolejny listing i to jest listing, na który bardzo wiele osób czekało. Injective, startuje para Injective do USDT, INJ do USDT. Tutaj też no, bardzo dużo osób pisało do nas, że chcą ten projekt, a pojutrze, 19 września, mamy nowy staking Aave. No to dla fanów pasywnego przychodu, jeżeli posiadacie Aave, warto zestejkować i zarabiać po prostu pasywnie. Natomiast wkrótce pojawią się również pożyczki pod USDT. To jest co chyba najwięcej osób pisało, że chcą, czyli pod nasz zastaw krypto. Nie musimy sprzedawać krypto, jeśli potrzebujemy teraz USDT. Możemy zastawić to krypto, pożyczyć USDT i spłacić tą pożyczkę na przykład za rok, za pół roku i no, cieszyć się ewentualnymi wzrostami, które nastąpią, no bo jeżeli teraz mam sprzedać bitcoina, on jest po 50, tam powiedzmy po 60 tysięcy jest, a wierzę w to, że będzie 200 tysięcy w ciągu pół roku, no to warto mi dokonać tego typu pożyczki. Także dużo się dzieje na Kandze, do tego zmiany związane z zleceniami cyklicznymi, nowe aktualizacje aplikacji mobilnej. Zachęcam do włączenia automatycznej aktualizacji, bo to zawsze pomaga. No i nie jesteśmy zaskakiwani, jak chcemy nagle użyć aplikacji, ona mówi, musi ściągnąć aktualizację, bo wyszła nowa wersja. Włączcie automatyczne. No tak, a poza tym no, wprowadzamy zawsze jakieś zmiany, może czasem związane z bezpieczeństwem, z zabezpieczeniem aplikacji, także no jak najbardziej trzeba to brać pod uwagę i jak wszystko mieć na bieżąco, no bo później nie można, w świecie krypto nie można nikogo winić za to, że coś się straciło, no bo tu się sami jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Twoje środki, twoje klucze, nikt za ciebie tego nie zrobi i nikt nie będzie za ciebie odpowiadał. A propos bezpieczeństwa, nie wiem, czy słyszałeś, dwie sprawy. Jeden bank, którego nazwy nie chcę w tej chwili wymówić, został ukarany przez tego inspektora danych osobowych karą, bo sobie wysyłał, okazało się, że współpracował z taką firmą, która miała mu tam pomóc w przetwarzaniu danych. I on im wysłał
Nie bardzo rozumiem, jak to wyglądało, ale przesłał w kopercie te dane. Domyślam się, że raczej tam był jakiś nośnik typu płyta CD. Nie wiadomo, jak to wyglądało. I pomylili adresy. Wysłali do innego banku. Tak tam wysłali sobie dane. Teraz jakie dane wysłali? Nie tylko imię i nazwisko, nie tylko numer konta, nie tylko twój PESEL, nie tylko numer dowodu osobistego, nie tylko imiona rodziców i rodowe matki, ale również jakie masz przychody na konto, jaką masz pensję, jakie masz średnie wydatki i prawdopodobnie jeszcze kilka cennych informacji. Chyba kredyty jakie masz. I wysłali to do tak dużej ilości osób, że jak główny inspektor powiedział, że mają po prostu poinformować ludzi o tym, tych, których dane trafiły, że wysłali, to bank powiedział, nie będę wysyłał. No i nie poinformował. Naprawdę? Nie poinformował i za to dostał teraz karę. Bardziej mu się opłacało tą karę mieć, niż przyznać się przed ludźmi, że ich dane osobowe, nie tylko dane osobowe, bo to również cała masa wrażliwych trafiło. Oczywiście nie wiemy, czy te dane zostały odczytane, bo koperta wróciła do mBanku, no ale była otwarta. Tak. Więc kto wysyła takie dane w takiej formie? No i słuchaj, to po prostu straszne. Naprawdę. Straszne. Tym bardziej, że mając takie rozwiązania jak blockchain i przecież można było to rozwiązać tak, że tylko jedna strona ma do tego dostęp, a każde inne wejście musi być autoryzowane i też tokenem jakimś. Możliwości jest cała masa. Banki niestety tutaj przegrywają. Dobrze, że na płycie CD tego nie wysłali. No, bo to... Może wysłali właśnie, albo na kartkach. Ja nie wiem jak to wysłali, ale to musiała być tak duża grupa osób, że oni powiedzieli nie, to jednak wizerunkowo nam się nie opłaca. Zaryzykowali karę 300 chyba tam kilka milionów złotych, bo taka jest maksymalna kara. Widocznie to im się bardziej opłacało. To jeszcze ostatnio właśnie a propos tego, przypomniałem sobie tego historię, jak był ten ostatnio problem z Microsoftem i z tym oprogramowaniem antywirusowym, które przy aktualizacji tam zawiesiło te systemy na całym świecie, tam to wszystko się rozwaliło, no to czytałem taki artykuł, że jakaś jedna z firm, czy bank nawet, który nie dotknęła, którego ta awaria cała, no to miał system oparty na Windowsie 3.11. To była jedna z linii lotniczych amerykańskich. Tak. Ona miała Windowsa 3.11 i dlatego przetrwała. Tak. 35 lat temu, to przecież 90 rocznik. Czasami warto. Ja słyszałem, że... Do sieci czy był wpięty? No. To w ogóle jakiś... Ale widzisz, no można. Pomogło. Słuchajcie, zbliżamy się pomału do tego finału tego odcinka, no i oczywiście nie może zabraknąć informacji o konkursie. To jest to, o czym mówiłem. Kamilu, przygotuj się z wynikami, a ja szybko powiem, na czym polega konkurs. Otóż konkurs jest skierowany do tych wszystkich osób, które potrafią w analizę techniczną albo po prostu potrafią w analizę i są w stanie zaprognozować, wyliczyć, wyznaczyć kurs Bitcoina za tydzień, który będzie. We wtorek, w przyszłym tygodniu, 24 września o godzinie 9 rano polskiego czasu na rynku Bitcoin do USDT na Kanzę. Jeżeli wiesz, jaki to będzie kurs, bardzo prosimy, podziel się z nami, stań w szranki w naszym konkursie i napisz to w komentarzu. Komentarz #kwadrans z Kangą 220, bo taki będzie nasz numer odcinku i następnie podajemy cenę w dolarach. To jest ten konkurs dla tych, którzy naprawdę potrafią. Ta osoba, która będzie najbliżej, wygrywa tyle Kang, ile jest łapek w górę pod dzisiejszym odcinkiem podzielony przez 10, czyli 10% łapek w górę w Kangach dostajecie nagrodę. To nie jest mała już kwota, dlatego też zachęcam do łapki w górę. Czemu nie? No i prognoza nie może być, czyli bierzemy wyniki pod warunkiem, że ktoś nie pomyli się więcej niż o $25. Ale możemy zwiększyć ten próg do $100, jeżeli dodamy drugi komentarz. Drugi komentarz pod filmem więcej niż 8 słów, bo tam, tak słyszałem, że algorytmy, być, takie. Algorytmy, słowo kluczowe nie można mówić, no ale możemy w ten sposób sobie zwiększyć ten próg, a druga możliwość zwiększenia to jeżeli wyszerujemy ten film, podzielimy się z kimś, to dodatkowo dostaniemy, jeżeli wygramy, to dostaniemy $20
20 kank dodatkowo za udostępnienie, jeżeli wygramy ten konkurs. To już widzę, się pojawiły 69 000. Andy tutaj daje, no kurczę, optymista, ale musimy zacząć rosnąć. Na pewno ma jakieś przecieki może. No, Kamilu, powiedz mi, jak wygląda sprawa z konkursem? Czy mamy zwycięzcę? Uwaga. Nie mamy zwycięzcy. Nie mamy zwycięzcy. I w tej sytuacji nagroda, która miała być przez zeszłego tygodnia, ma się, jaka to była kwota? Wiesz co, już ci mogę powiedzieć, daj mi sekundę, to było... No ale ta nagroda, uwaga, przechodzi na następny tydzień, czyli będziemy mieli kumulację, czyli jeżeli dzisiaj podacie lub jutro, bo tylko te komentarze są brane pod uwagę, czyli do 18 włącznie września możecie pisać. Tak jest. Jeżeli wygracie, no to dostajecie praktycznie, można powiedzieć, mega wygrana, bo ona będzie skumulowana z dzisiejszego i z wczorajszego. Z ostatni odcinek 63 kangi. 63 kangi plus to, co będzie pod tym, no to myślę, że to już jest całkiem, to będzie ponad 100 kang, a jak wpłacimy 100 kang na POSA, na nasz staking, to możemy włączyć autozasilanie i cieszyć się jeszcze zwiększonym pasywnym przychodem, także zachęcamy do tego, żeby te 100 kang mieć na POSie. 3 subskrypcji brakuje do 13 200. No proszę. 3 osoby, które nas nie oglądają i jeszcze nas nie subskrybują, kliknijcie i będziemy zróbcie nam dzień. Będzie fajnie, jakbyście coś tutaj nam pomogli. Jeszcze taka jedna rzecz a propos tego, co na kandze, bo tutaj wspomniałeś o tym, co się dzieje tak w świecie kangi wirtualnym, ale w fizycznym świecie kangi jest tak, że będziemy 1 października w Krakowie na konferencji o Krok przed rynkiem. Będzie można z nami porozmawiać, bo tutaj ktoś zadał pytanie o AMA. No AMA na razie myślę, że może się pojawić jakoś, ale no przed 1 października pewnie się nie wydarzy. Także jak ktoś chce nas spytać o coś, to zapraszamy do Krakowa na konferencję Krok przed rynkiem. Sławek będzie brał udział tam w debacie. No a już 5 października dość duże wydarzenie, no bo tam na Cryptosphere we Wrocławiu będziemy też z ostrą reprezentacją, będziemy mieli swój side event na temat przyszłości gotówki. Także myślę, że tam będzie warto się pojawić, bo będą fajne konkursy, będzie dużo fajnych prelekcji u nas w tej strefie, oprócz tego Łukasz też będzie, Sławek będzie, będą 2 debaty, będzie wystąpienie Sławka, także naprawdę będzie można z nami pogadać o wszystkim, dowiedzieć się, co się dzieje. No, myślę, że ciężko o inną giełdę, gdzie tak łatwo mieć dostęp do ludzi, którzy tam pracują i na bieżąco można się z nimi spotkać i pogadać. I w związku z tym jeszcze jedna rzecz, bo spróbuję tutaj wyszerować, chociaż nienawidzę tego robić, bo po prostu zawsze nie jestem pewny, czy mi się jakieś dziwne oko nie pojawi, także... A może? Nie wiem, no tu różne rzeczy można znaleźć na tym komputerze, wiadomo. Mamy webinar. Pojawiło się? Właśnie. Tak, już dobra. Jest. Zapraszamy na stronę webinar.kangalocal.com. Za 15 dni odbędzie się webinar, gdzie będzie można się dowiedzieć wszystkiego o tym, jak działają lokalsi, jak zostać lokalsem, jak dołączyć do nas. Mamy tutaj naszego Roberta Dodosa, eksperta, który o lokalsach wie wszystko, Kosmę, który jest ode mnie z działu marketingu i który chce zostać lokalsem i będzie ten proces cały omawiał z pozycji takiego nowej osoby, która jeszcze nie zna tej usługi, ale bardzo chętnie chciałaby nim zostać. Tak? Także zapraszamy na stronę, dodajcie się, dostaniecie powiadomienie na maila, dowiecie się, jak to działa, gdzie można robić transakcje, jakie są obwarowania prawne. No myślę, że w dzisiejszych czasach, jak to Sławek mówi, ostracyzmu urzędniczego i związanych z tym problemami z kontami bankowymi, no myślę, że warto szukać innych rozwiązań, korzystać z naszego rozwiązania, no my to tak nazywamy blockchaina ludzi, czyli to jest jedno z rozwiązań utrudniające bankom naszą infiltrację. Tak, to prawda. Ja tutaj podkreślam, że nie uważamy, że zawsze trzeba się wstydzić tego, co się robi, ale z drugiej strony zabranie gotówki to jest zabieranie nam naszej wolności. Przy okazji tego, gdzie jesteśmy, no to pozdrawiamy oczywiście ekipę Kangi, która jest na token 2049 w Singapurze w tej chwili. Jestem ciekaw, czy pojawi się tam były CEO Celsiusza, bo dostał zezwolenie na wyjazd. Także jestem ciekawy, jeżeli będzie, to pozdrówcie go od nas, tak mówię trochę w cudzysłowie oczywiście, żeby pozdrowić, a tutaj dostałem
informację, ktoś pisał, Borys pisał, Łukasz, nie można pożyczyć złotówek na pół albo na pół roku, albo na rok. No można, tylko to po prostu bierzesz pożyczkę na 3 miesiące, taki jest maksymalny okres i po 3 miesiącach możesz ją zrolować, ponownie wziąć, więc to jest takie rozwiązanie w tej chwili mamy, ale pracujemy nad tym, żeby ten okres wydłużyć, żeby on był praktycznie nielimitowany, więc będziemy też o tym informowali na kwadransie z Kangą, że taka funkcjonalność wchodzi, więc zachęcamy do tego, żeby subskrybować, dzwoneczek, łapka w górę, a też do tych wszystkich, którzy niedawno próbowali wziąć pożyczkę i nie było takiej możliwości, bo tam się skończyła się płynność, to informuję, że ta płynność znowu się pojawiła, można ponownie wziąć, a warunki są w tej chwili cały czas promocyjne, także zachęcamy do tego, żeby wypróbować ten mechanizm. No i pamiętajcie, jak dajecie ten zastaw, nie dawajcie go na granicy, bo jeżeli Bitcoin spadnie, no to ten zastaw będzie sprzedany. Warto dać trochę więcej tego zastawu, żeby jak cena Bitcoina ruszy się troszeczkę, a tak jak mówiliśmy na początku, teraz mamy ten okres wysoce zmiennej ceny, to żeby nam się nic nie stało, czyli nie celujmy w maksymalne wykorzystanie naszych środków, tylko tyle, żeby na pewno nic złego się nie stało. Tak jest. Anna tutaj pisze, proszę adres debaty w Krakowie. Słuchaj, o krok przed rynkiem konferencja, także poszukaj w internecie, na pewno znajdziesz od razu bez problemu. Tutaj mamy Krzysiu, jeszcze fajny tutaj tekst wrzucił. Ram pam pam, Kangi tokeny zgarnię, mam nadzieję sam. Życzymy, Krzysio, życzymy. No i tutaj chciałem wam podziękować. Przeskoczyło 13200, jeszcze się nie zaktualizował zegarek, ale mamy tutaj potwierdzone 13200. No zmierzamy do 100 000, także każdy... Nie włączamy reklam. Nie włączamy reklam. Dobrze. I słuchajcie, nie mogę zdradzić do końca, o co chodzi, ale za kilka dni będzie coś fajnego na naszym kanale. Tak, nie wiem, czy wiecie, jeden z materiałów, który był na Kandze, cieszył się wysoką popularnością. To był materiał pod tytułem Czego boi się Fil Konieczny i on cieszył się bardzo dużą popularnością. Jeżeli nie oglądaliście, warto obejrzeć, tak. Bo to jest taki materiał, który się nie starzeje, tak. No ale niedługo z cyklu tych Kanga Talks, dobrze. Będziemy mieli kolejny odcinek w przyszłym tygodniu? No myślę, że może się damy radę wyrobić na tą niedzielę, jeżeli nie, bo montaż będzie troszkę, zajmie nam trochę czasu. Myślę, że jeżeli nie w tym tygodniu, to na pewno w przyszłym, także słuchajcie, subskrypcja i koniecznie dodajcie ten dzwoneczek. Ten dzwoneczek was poinformuje o tym, że jest nowa treść albo będzie nowa treść na kanale, będziecie dostawać powiadomienia, a myślę, że naprawdę warto, że ten odcinek myślę, że też... Mocny odcinek, tak. Ale powiem wam, kolejne będą jeszcze mocniejsze. Plany są szerokie, tak. Także zobaczymy, mam nadzieję, że te 100 000 subskrypcji szybciej niż później, bo ten przycisk nam tutaj się przydał. Tak, jakiś taki był. Będziemy mieli jak premier. Jeszcze trochę, myślę, cierpliwość jest kluczem, tak? Także... Dobra, tutaj właśnie widzę, na przykład ktoś napisał, Bezidezi napisał, że kiedyś w kwadransie było więcej informacji z rynku niż promocji Kangi, teraz się proporcje odwróciły. Ja muszę powiedzieć, to jest tak. Bardzo ciekawe. Po pierwsze, według mnie akurat w tej chwili mamy dosyć martwy okres. Tak. Wszyscy czekają na tego Feda, dużo się nie dzieje. Wybory. Na wybory, ileż można o tym mówić, ale tak, to prawda, ale trochę więcej mówimy o Kandze, bo pisaliście, że za mało mówimy o Kandze. Chciałem powiedzieć, nie ma jak dogodzić, tak, słuchajcie, staramy się to jakoś wypośrodkować, ale jak mówimy więcej, to mówicie, że za dużo, jak mówimy mniej, to mówicie, że za mało, tak. Nie wliczamy tego co do minuty, ta rozmowa, jak widzicie, to jest na żywo, rozmawiamy to, co przychodzi akurat nam do głowy w danym temacie, mamy jakieś tam wybrane tematy ogólnie, ale to jest rozmowa, słuchajcie, też patrzymy na wasze głosy, tutaj odnosimy się do waszych komentarzy. Tak, nie zapominajcie, to jest live. Tak jak tutaj UMG powiedział, na Telegramie są głosy odwrotne, widzisz, Bezi, także słuchaj, tutaj co możemy zrobić? Staramy się wszystkim dogodzić, ale wiadomo, w życiu wszystkim nie dogodzimy. Tak, ja właśnie tak spojrzałem, mam jeszcze 17 zakładek z przygotowanymi informacjami, ale ich już nie zdążymy poruszać. Tak przy okazji, nie wiem, czy słyszałeś, jeden gościu napisał, że wywalił mu się komputer i stracił ileś lat swojego researchu, bo miał otwarte wszystko w zakładkach na Chromie, i mu się komputer zepsuł i wywaliło. Wiesz, ile miał zakładek?
Ile? 1000. 10 tysięcy. No 7,5. 7,5 tysiąca zakładek. Nie wiem, czy to jest prawda, nie sprawdziłem, nie zweryfikowałem, tylko przemknął mi taki jeden film na YouTubie. Powiem ci, że w to wierzę. Że można tyle mieć. Nie na tym komputerze, ale na drugim, który akurat też się zepsuł. Mam tam chyba, nie wiem, myślę, że około 1000 na wszystkich zakładkach. Także podzielone, posegregowane. Ciężko tam coś znaleźć, ale tak jest. No, ja Chroma nie używam. Brave'a używam. Ale Brave to Chromium. To samo w sumie. Ja używam, jestem wierny Macowi, więc używam Safari. Cierpię czasami, nie ukrywam, bo nie wszystkie strony są dobrze napisane. Chrome pozwala na to, żeby coś było inaczej, Safari nie, ale będąc w ekosystemie Apple'a jest to bardzo wygodne. No, mieliśmy porozmawiać jeszcze o Telegramie na przykład, ale myślę, że to zostawimy sobie na no comment, może najbliższe, bo temat jest bardzo, bardzo taki drażliwy. Dużo pytań ja dostałem na Telegramie odnośnie właśnie na Telegramie o Telegramie. No tak, bezpieczeństwa. Słuchajcie, to nie jest takie oczywiste, bo z jednej strony słyszę, że Telegram cały czas bezpieczny, ale z drugiej bardzo wiele osób mówi, jeśli nie odinstalowałeś Telegrama, zrób to nie dzisiaj, tylko teraz, właśnie w tym momencie. Znaczy nie wiem, czy poruszaliście ten temat ze Sławkiem, jak rozmawialiście o Telegramie, ale tam jest tak, w ogóle prawie nikt o tym nie wie, bo z kim nie rozmawiam na ten temat, to nikt nie jest tego świadomy. Wszyscy mają wrażenie, że to jest szyfrowany komunikator. Nie, no on jest szyfrowany, jeżeli włączysz na początku rozmowy szyfrowanie end-to-end. I pod warunkiem, że osoba, z którą chcesz właśnie porozmawiać, też jest online i wyrazi zgodę. Tak, a w innych przypadkach, pamiętajcie o tym, wszystkie rozmowy na Telegramie są widoczne dla obsługi Telegrama. To nie są szyfrowane rozmowy. Także to jest dobra rada. Myślę, nie będę tutaj... Nie wiem, czy skasowanie tych rozmów coś da. Nie da. No myślę, że gdzie tam da? No, w życiu nie da. Na pewno ma jakieś gdzieś tam, wiesz, w czeluściach pochowane. No, nie będę tutaj reklamował innych rozwiązań, ale jedno jest na S, drugie jest na W. I tam są w tych rozwiązaniach, no Signalu mogę powiedzieć, no bo mniej komercyjny jest, no Signal szyfruje wszystkie wiadomości domyślnie, także tam nie trzeba tego włączać, a w Telegramie naprawdę uważajcie, bo no, żeby to się nie zemściło, bo wiem, że ludzie przenoszą się na Telegram, żeby mówić o drażliwych rzeczach, a de facto dostęp do tego ma każda osoba, która pracuje w Telegramie. Ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że firma Telegram nie współpracuje chętnie ze służbami. Kto to wie? No tak. Nie? Właśnie. Albo współpracuje tylko z jednymi, a z drugimi nie. No właśnie. Tak, tego nie wiem, wiemy. U kogo lepiej, żeby te dane były. W każdym razie no najlepiej, żeby nie były u nikogo. Tak. Tylko u mnie na telefonie i u drugiej osoby, z którą rozmawiam. Ale jeszcze ciekawa rzecz a propos tego, co Telegramu powiedziałeś, że jak się nazywa ten szef Telegrama? Nie pamiętam. No, też nie pamiętam, ale w momencie tam była taka zakładka w pobliżu, nie wiem, czy widziałeś coś takiego, że pokazywało ci osoby, które są w pobliżu ciebie i zazwyczaj te osoby, no szczególnie jak odpaliłem w Berlinie, handlowały albo potrafiły ci dostarczyć rzeczy niekoniecznie legalne. Okay. I ta zakładka, co ciekawe, zniknęła z Telegrama w momencie, kiedy wypuścili go z aresztu. O. Czyli myślę, że to był, no bo to naprawdę trzeba było to zobaczyć, ja nie będę tego reklamować, bo to już zresztą nikt nie może tego zobaczyć w tym momencie, ale no, jak ja zobaczyłem w Berlinie będąc, jak wszedłem tą zakładkę w pobliżu i zobaczyłem, co można przez Telegram się umówić i kupić, albo co dostać, gdzie iść, i masakra, po prostu masakra i w sumie nawet się cieszę z tego, że tego już tam nie ma, bo no, osoby, które są niepełnoletnie, jakby to zobaczyły, to mogłoby być różnie. Ja przy okazji zachęcam do tego, że jak pojawi się materiał, w którym będziemy rozmawiali ze Sławkiem, albo w ogóle będzie materiał na temat Telegrama, myślę, że pojawi się wkrótce, to będziemy tam też mieli kilka ciekawych propozycji dla Was. Obejrzyjcie i dajcie znać, co o tych rzeczach myślicie. Podkreślam dzwoneczek i subskrypcja, no bo jeżeli tego nie zrobicie, to możecie przegapić ten materiał, bo wiemy, że YouTube nie przepada za naszymi materiałami, no bo nie mamy reklam. No nie mamy reklam, a poza tym no my się nie gryziemy w język. No tutaj wiesz, jak wystarczy sobie odpalić jakieś kanały inne na YouTubie, to jest po prostu jakieś, co chwilę nie wiesz, co oni mówią, bo co drugie słowo jest wypikowane, albo wyciszone, albo wykrakowane, no
My tutaj rozmawiamy tak, jak rozmawiamy, no, nie przeklinamy, to oczywiste, ale no, czasem mówimy słowa, które są na pewno kontrowersyjne dla YouTube'a. No, nie wiem dlaczego. Nie mamy zamiaru być inni. No, myślę, że będziemy używać takiego słownictwa, jakie uważamy, a cała siła w was i z tym, że nas zasubskrybujecie, jeszcze raz proszę i przypominam, bo bardzo nam na tym zależy. No, chcemy wam, ten przycisk będzie wasz. Będzie tutaj wisiał, jak go dostaniemy, to jeszcze trochę przed nami, ale myślę, że ten materiał, który zapowiedzieliśmy, to myślę, że będzie interesujący i też tych przybliży nas do tego celu, a co później planujemy, to już w ogóle, jak się to wszystko uda, to myślę, że szybciej niż dalej, szybciej będziemy mieli te 100 000 niż Bitcoin będzie miał $1 milion, to na to liczę. Okej, słuchajcie, kończymy, bo to już piąty kwadrans leci, więc powinniśmy kończyć. Z Kamilem zawsze fajnie się rozmawia. To był również Łukasz. Dajcie znać, jak oceniacie ten materiał. Napiszcie w komentarzu, nie tylko na czacie, ale również w komentarzu pod filmem, to, czy wam się to podobało, czy nie, w skali od 1 do 6. 6 najlepszy materiał, jaki do tej pory był. 1 zmarnowaliście ponad godzinę mojego życia. No, weszło 200. Już jest? Jest. Super. No. Bardzo, bardzo fajnie. No i na koniec, jak zwykle, zawołania. Kamilu, jakie jest twoje zawołanie w tym tygodniu? KNF, Kanga na fali. Zapraszamy na stronę knf.pl. Bardzo, bardzo zapraszamy na tą stronę. Zobaczcie, co tam jest na tej stronie. A ja standardowo BCK, Bitcoin ciągle królem, no bo wierzę w to, że Bitcoin daje nam wolność finansową, daje nam pewność tego, że jak już będziemy troszeczkę starsi, to będziemy mogli dalej żyć i nie będziemy zależni od na przykład ZUS-u albo od jakichś datków dawanych od innych ludzi. Jałmużny jakiś, tak. Okej, no dziękuję, Kamilu. Dzięki, Łukaszu, no i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.